A więc dobry wieczór. W następnych wykładach chciałbym z Wami omówić teologię, która przedstawia Ewangelia Tomasza. Mamy właśnie nowe wydanie i jeśli nie macie Ewangelii Tomasza, to polecam sam. Możecie kupić na Amazonie, są inne też sposoby, albo ode mnie. I nasze pytanie będzie, co Tomasz nam mówi o Królestwie Niebieskim, o naszym zadaniu życiowym i kim jest Jezus. Synem Bożym, Mesjaszem czy czymś innym. I dzisiaj skupimy się nad jądrem nauki Jezusa o Królestwie Ojca, co On próbował uczniom przekazać w swoich przypowieściach. I dowiemy się też, że to jest nauka o samopoznaniu, że ten, który pozna samego siebie, pozna, czym jest królestwo. I że to poznanie nie jest jakaś teoretyczna nauka, ale to jest głęboko doświadczalne. Ewangelię Tomasza, szybko opowiem, o czym to jest. To odkryto w Nag Hammadi w 1945 roku i jest ona wczesnym zbiorem wypowiedzi Jezusa. Nie znajdziecie tam informacji o jego życiu i raczej mamy tu zbiór wypowiedzi, logiony, zapamiętane przez jego uczniów i spisanych niespecjalnie w jakiejś kolejności. I około połowa tych logionów są nam znane z 4 Ewangelii przyjętych jako natchnione przez Kościół. Jednak w Tomaszu są w bardziej prymitywnej formie i bez komentarzy ewangelisty. Na ogół Ewangelia Łukasza jest najbardziej przybliżona z Ewangelii do Ewangelii Tomasza. O pochodzeniu tego zbioru i o autorach, redaktorach nic nie wiemy. Na początku Ewangelii czytamy: oto słowa ukryte, które wypowiedział Jezus żywy, a zapisał bliźniak, Judasz Tomasz. I powiedział: kto znajdzie znaczenie tych słów, nie zakosztuje śmierci. Te słowa więc, jeśli je zrozumiemy, nas mogą głęboko przemienić. Nie chodzi tutaj o wiarę w tych słów, ale o przemienienie. Te słowa są ukryte w sensie, że ta nauka była wydana najbliższym jego uczniom i obejmuje jądro jego nauki. Językowa analiza tekstu pokazuje, że Ewangelia przeszła przez kilka faz redakcyjnych. Niektóre z logionów są bardzo stare, nawet wcześniej zapisane niż nasze 4 Ewangelie. I prawdopodobnie we wczesnym Kościele krążyły różne spisy powiedzeń Jezusa, które kaznodzieje wykorzystywali, i potem tych zebrano w jedno dzieło. I ostatnie redakcje dokonano w połowie II wieku naszej ery. Nie wiemy, dlaczego tej Ewangelii nie włączono do naszego kanonu. Badaczka Elaine Pagels przedstawia hipotezę, że Ewangelia Jana powstała w części jako odpowiedź do Ewangelii Tomasza. Że w wczesnym Kościele były spory pomiędzy 2 wątkami. Tymi ze wspólnoty tomaszowej, które uważali, że człowiek musi doświadczyć żywego Chrystusa w sposób mistyczny, poznając Go, i że na tym polega zbawienie człowieka. A drugi wątek podkreśla wiarę w rzeczy niepoznanymi. I ten spór jest najbardziej jasny, jaśnie opisany w Ewangelii Jana, kiedy Tomasz mówi, że nie wierzy w zmartwychwstałego Jezusa, dopóki go nie doświadczy dotykiem.
Dlaczego Tomasz tu dostaje takie surowe pouczenie? Ewangelista widocznie chciał podkreślić wiarę raczej niż poznanie, jako zasada naszego stosunku z Jezusem. Ja podejrzewam, że były inne przyczyny, jak później umówimy, dlaczego Ewangelia Tomasza nie dotarła do kanonu. I jeden powód jest, że Ewangelia Tomasza nie potwierdza, że Jezus był Mesjaszem oczekiwanym przez Żydów. No, zacznijmy dyskusję o Królestwie Ojca, przedstawiane w Ewangelii Tomasza. Trochę inaczej niż nam uczono w szkole. Logion trzeci. Jezus powiedział, jeśli ci, którzy was prowadzą, powiedzą wam, patrzcie, królestwo jest w niebie, to ptaki niebieskie dotrą tam przed wami. Jeśli powiedzą wam, że ono jest w morzu, to ryby was wyprzedzą. Królestwo zaś jest w was i jest poza wami. Kiedy poznacie samych siebie, doznacie poznania i pojmiecie, że jesteście synami Ojca Żywego. Jeśli nie poznacie samych siebie, no to żyjecie w nędzy i jesteście nią. Ewangelia Tomasza jest nauką o Królestwie Ojca. Tak samo co nasze znane 4 Ewangelie. Jednak główne przesłanie, którego nie ma w kanonicznych Ewangeliach, jest, że to Królestwo jest ukryte w nas. Nie gdzieś w niebie ani w zaświatach. Nie jest to miejsce, gdzie pójdziemy po śmierci jako nagroda za nasze dobre życie, ale to jest w nas, nasze dziedzictwo. Nie jesteśmy go świadomi, bo nie poznaliśmy samego siebie. Mamy w nas ten ukryty skarb i wciąż będzie ukryty i nieznany, dopóki nie poznamy samego siebie. I ten, który nie pozna samego siebie, jest w biedzie właśnie. Jezus powtarza to zdanie i Logion 67. Jezus powiedział, kto zna wszystko, ale nie samego siebie, niczego nie zna. No wszystko tu, to greckie słowo pan, to oznacza to, co widzimy dookoła nas, świat, innych ludzi, świat naukowy. To, co uczymy się na uczelni. No możemy wszystko nauczyć się i poznać. Jednak jeśli nie poznamy samego siebie, nasza wiedza jest na próżno. To, co uważaliśmy jako tak ważne, znajomość świata, z punktu widzenia ducha nie jest wcale aż tak ważne. Jak poznać samego siebie, to jest podstawowe nasze zadanie, bo kiedy poznamy samego siebie, to według Logionu poznamy Królestwo Ojca. Kiedy czekałem na was przy początku wykładu, otworzyłem książkę i przeczytałem coś z Księgi Tomasza. To jest inne dzieło z Nag Hammadi. I na początku przeczytam, co Jezus powiedział Tomaszowi. Skoro powiedziałem, że jesteś moim bliźniakiem i moim prawdziwym przyjacielem, bo nazwa Tomasz to znaczy bliźniak. Zastanów się i poznaj, kim jesteś i w jaki sposób powstałeś i w jaki sposób powstaniesz. Skoro nazwano cię moim bratem, to nie może być tak, byś trwał w niewiedzy o sobie samym. Gdy wędrowałeś ze mną nawet wtedy, gdy byłeś jeszcze w stanie niewiedzy, jednak już poznałeś i zostałeś nazwany jako ten, który poznał samego siebie. A więc tutaj znowu ten nacisk na samopoznaniu. Wiemy, co psycholodzy o nas mówią. Księża,
nasi małżonkowie, ale to jest wszystko wiedza z drugiej ręki. Jeśli chcemy, możemy przyjąć ich zdanie i w to wierzyć, tak jak wierzymy w dogmaty Kościoła. Ale to nie jest coś, czego sami doświadczyliśmy. Jest to trochę jak kucie przedmiotu w szkole bez zrozumienia go. Poznawać samego siebie świadomie po prostu przez rozmyślanie jednak jest ograniczone i to z kilka przyczyn. Po pierwsze, jest nam bardzo łatwo oszukać się. Każdy z nas ma ego, to czego o siebie jesteśmy świadomi. A nasze ego, wierzcie mi, jest królem oszustwa. Nie lubi gdy o nim cokolwiek źle powiemy. A więc on nas oszukuje. I po drugie, nasza psychika jest przynajmniej 90% nieświadoma. Nie tylko nic o niej nie wiemy, ale nasz dostęp do poznania jej jest taki, że wielki odsetek jej chyba nigdy nie dowiemy się. Dlatego ściśle mówiąc, nie możemy mówić o poznaniu samego siebie, używając czas dokonany, ale raczej o proces poznawania samego siebie, bo ten proces nigdy nie jest spełniony. Samo poznanie to jest proces, w którym to, co w nas jest nieświadome, staje się świadome. To w nas, o którym nie mieliśmy żadnego pojęcia, staje się świadome. I ten proces rozwija się normalnie, kiedy poznajemy to, co mamy przed sobą. Na przykład nasze codzienne myśli i uczucia, które zazwyczaj nie zwracamy dużo uwagi na nie. I Ewangelia Tomasza pisze, Logion 5, Jezus powiedział, poznaj to, co jest przed twoim obliczem, a to, co jest ukryte, będzie ci ujawnione. Nie ma bowiem nic ukrytego, co nie będzie ujawnione, ani nic pogrzebanego, co nie będzie wzniesione. Logian każe nam poznać, co jest przed nami. I to jest nasze myśli i uczucia. I to nie jest trudne. Wystarczy posiedzieć cicho i przyglądnąć się strumieniu naszych myśli i uczuć, które bez przerwy przelewają się przez nas, nie próbując ich zmienić. O czym myślimy? Jakie myśli powtarzają się niby bez naszej woli? Jest to taki szum, hałas, którego zazwyczaj nie zauważamy. I kiedy poznamy, co zajmuje nas cały czas, to zaczniemy poznawać inne rzeczy, które przedtem były ukryte. Jednak jest łatwo oszukać samego siebie, specjalnie kiedy zobaczymy coś, co w nas się nam nie podoba. Pomaga nam, abyśmy mieli lustro, które by nam pokazało, kim jesteśmy. Jedno takie lustro są to nasze relacje. Nie mówię o tym, jakie są opinie innych o nas, ale raczej co nasze relacje nam mówią o nas samych. I jako przykład oto Logion 26. Jezus powiedział, widzisz drzazgę wokół twojego brata, ale belki w swoim oku nie dostrzegasz. Kiedy pozbędziesz się belki ze swojego oka, to wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka brata. Tu właśnie nasz bliźny jest twoim lustrem. Ludzie w związkach małżeńskich wiedzą, o czym ja mówię. W bliskich relacjach jest lustro, w którym ty zobaczysz tę belkę wokół i to nie jest typowo przyjemne.
bo ta belka jest twoim cieniem. To o sobie, na co nie chciałeś zwrócić uwagę, bo z wielu przyczyn odrzucałeś go. Na pewno doświadczyliśmy momenty, kiedy reagujemy na pewną osobę lub sytuację w pewien sposób. Może gniewnie, gwałtownie albo inaczej. No, potem siadając zapytaliśmy, dlaczego tak zareagowałem. Nawet niechcąco tak zareagowałem. No, takie pytanie jest podstawowe do poznania samego siebie. Moim zdaniem samopoznaniem jest o wiele łatwiejsze, kiedy masz relacje, niekoniecznie małżeńskie, masz relacje w pracy, w działaniach społecznych z przyjacielami i innymi. To zadanie jest o wiele trudniejsze, jeśli jesteś anachoretą gdzieś na pustyni, bo taki może o wiele łatwiej oszukać się. Problem pospolity jest, że w naszych relacjach, jak nasz Pan powiedział, widzimy raczej drzazgę w oku bliźniego. To, co w nas jeszcze nie uświadomiliśmy, my widzimy u innych przez projekcję. I to jest poważny problem nie tylko dla nas osobiście, ale dla całego świata. Te polaryzacje w polityce na przykład, co powodują nieustanne konflikty i wojny w naszym świecie, są rezultatem projekcji. Jedna strona wali bombami w drugą bezwzględnie i nazywa tamtą stroną terrorystami. No, spotykamy kogoś, który ma ciemną skórę i od razu myślimy, że to jakiś przestępca. Nie przychodzi nam na myśl, by popatrzeć na siebie i spytać, co we mnie odrzuca tamtego? Skąd ten lęk? Moje wychowanie? Moje uprzedzenia? Dlaczego nie mogę patrzeć na innego człowieka? Może ten inny jest obrazem cienia mojego, którego nie chcę przyjąć. No i takie spotkanie może także służyć nam jako lustro, w którym możemy czegoś poznać o sobie. No, często to jest, kiedy na takim typowym spotkaniu czy zetknięciu się z naszą belką wokół, czy z naszym cieniem, to zaczynamy poznawać ciekawą rzecz o sobie. Że w naszej duszy są przeciwieństwa. Jest to jakby w naszej duszy toczy się nieskończona walka pomiędzy tym a tamtym. Surowość, żądanie sprawiedliwości i miłosierdzie. To, co uważamy jako słuszne, racjonalne, a to, co wymaga, by rozum odłożyć i spojrzeć na sytuację z punktu widzenia uczuć. Co dla mężczyzn jest często bardzo trudne, bo nasza kultura jest bardzo męska i jednostronna. Chcemy być mężczyznami, robić to, co jest męskie, ale w nas mężczyzn każdy ma wewnętrzną kobietę, która wymaga naszą uwagę. A jeśli ją ignorujemy, to ona może poważnie zdenerwować się i zrobić nam awanturę. I te parę przeciwieństw, co poznamy często przez nasze relacje, jeśli robimy swoją pracę poważnie w dochodzeniu do samopoznania. No, samopoznanie jednak obejmuje czegoś poza tymi przeciwieństwami, czego możemy stać się świadomi. W momentach, kiedy szum naszych myśli ucichnie, możemy dostrzec, że w nas jest coś wyjątkowego, o czym nie wiedzieliśmy, co przekracza nasze myślenie. Coś, czego nasze myślenie nie stworzyło.
Ewangelia Filipa o tym tak pisze. 111. Czy nie jest istotne dla tych, którzy mają wszystko, aby poznali samych siebie? Jeśli nie poznają siebie, nie skorzystają z tego, co mają. Ci zaś, którzy poznają samych siebie, skorzystają z tego, co posiadają. A co to jest to, co my posiadamy? Ewangelia go opisuje jako nasze dziedzictwo. Coś nam podarowane, co my sami nie stworzyliśmy. Jesteśmy tu w świecie, w ciałach fizycznych i mamy zespół naszych myśli i uczuć, to co nazywamy nasze dusze. Nie tylko my, ale na pewno psy i inne zwierzę mają swoje uczucia i myśli. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Jednak według Ewangelii Filipa mamy dziedzictwo w światach transcendentalnych. I to dziedzictwo jest poza naszych myśli, jednak coś, co należy do nas. Ale zazwyczaj nie jesteśmy świadomi tego, dopóki nie poznamy samego siebie i spojrzymy poza tym szumem naszych codziennych myśli. Kiedy spojrzycie na wasze myśli, możecie to spróbować, kiedy chcecie, to jest bardzo łatwo. Czy zauważyliście w takich momentach, kto jest ten, który obserwuje? Patrzysz na twoje myśli, ale kto to jest, który patrzy? No, określamy to czasami jako świadomość, ale co to jest ta świadomość? I tu zbliżamy się do jądra naszego dziedzictwa. Czym różnimy się od zwierząt? Na pewno od ChatGPT, co nie ma sposobu właśnie spojrzeć w ten sposób. Bo my mamy tego obserwatora. W szkołach misteryjnych i w hermetyzmie to nazwano po grecku nous, czyli umysł. Ale to nie jest ten umysł, który my używamy, żeby na przykład planować nasz budżet albo naprawić samochód, albo coś innego. To jest coś innego. To jest bardziej intuicyjne i poza naszymi myślami, którym możemy spojrzeć na nasze myśli. I dzięki tego możemy poznać Królestwo Ojca. O czym Jezus mówił właśnie w Marii Magdalenie, kiedy Maria widziała go w widzeniu i pytała, jak ona go widzi. I on mówi, widzisz mnie swoim umysłem i mówisz, błogosławiona jesteś, że nie wahasz się, gdy mnie widzisz, bo tam, gdzie jest umysł, tam jest i skarb. Jezus o tym dalej wspomina w Ewangelii Tomasza i weźmiemy Logion 24. Uczniowie rzekli do niego, pokaż nam to miejsce, gdzie Ty jesteś, albowiem trzeba, abyśmy Go szukali. On im odpowiedział, kto ma uszy, niechaj słucha. Światło istnieje w wewnętrzu człowieka światła i on stanie się światłem dla całego świata. Kiedy on nie świeci, jest ciemno. Jezus upodabnia nasze wyższe ja, umysł, do światła, który jest w człowieku. Istnieje to światło w każdym, ale nie każdy o nim wie. Tylko ci, którzy poznają samego siebie, poznają tego światła, którego są nosicielami. Jednak Jezus także uczył, że kiedy Go poznamy, to stajemy się jako to światło, które może zaświecić wszędzie, aby inni Go poznali. A więc umysł.
umiejętność, aby spojrzeć i poznać inne światy. A co wtedy widzimy? Co światło to pokazuje? No, Jezus to nazywa to, co jest nasze dziedzictwo. I weźmy Logion 88. Jezus powiedział, aniołowie przyjdą do was wraz z prorokami i dadzą wam to, co jest wasze. I wydajcie im to, co macie, mówiąc sobie, w który dzień przyjdą, aby przyjąć to, co jest ich. Bardzo ciekawe. To, co jest nasze, a aniołowie mówią to, co jest ich. A więc mamy człowiek i mamy anioł. I dialog Zbawcy. Pan rzekł, każdy, kto poznał siebie, widział go, miejsce życia, cokolwiek jest mu dane do zrobienia, a on robi i upodabnia się do niego przez swoją dobroć. I dalej o naszym dziedzictwie, nie z tego świata. Jezus powiedział, to jest Logion 29, jeśli ciało zaistniało z powodu ducha, jest to cud. Jeśli zaś duch zaistniał z powodu ciała, to jest cud nad cudami. Jednak jestem pewien podziwu, jak takie bogactwo zamieszkało w takiej biedzie. To, co jest nasze, jest bogactwo ukryte w niechlujnym ciele, nazywamy go duchem. Nie tylko w naszym fizycznym ciele, ale mówimy właśnie o naszej duszy też, co jest zespół naszych myśli i emocji. Nie wszystkie chwalebne i autentyczne. Nawet można nazwać naszymi złudzeniami. A tam pośród nich, gdybyśmy poznali ich i samych siebie, odnajdziemy skarb, który nie pochodzi od właśnie naszych myśli i uczuć. Ewangelia 52, Filipa 52 określa to dziedzictwo jako perła wrzucona w błoto. Perła wrzucona w błoto nie traci na wartości. Nie stanie się także cenniejsza, gdyby ją namaścić balsamem, ale w oczach właściciela zawsze będzie miała samą wartość. Podobnie jest z dziećmi bożymi, gdziekolwiek by były, mają taką samą wartość w oczach Ojca. A więc duch, nasze dziedzictwo, to jest nieskalane, rzucić w błota, nie może się zabrudzić, jest zupełnie autentyczne. I my jesteśmy nosicielami. No, uczniowie pytają, co to jest ten skarb ukryty w nas i co do nas należy, którego możemy poznać. I wtedy Jezus opowiada im przypowieści o królestwie. Że to jest ziarno gorczycy, kwas w chlebie, skarb w polu. Jest to tak jak uczta, na którą jesteśmy zaproszeni. I każdy musi tego sam poznać. Nie przyjąć jako prawdę, wierząc w jakiś autorytet, to nam nic nie da. Nie doświadczymy królestwa tak. Musimy samemu doświadczyć. Jest jeden logion, który podkreśla, że samo poznanie jest najważniejszym naszym zadaniem życiowym. I to jest przypowieść o kobiecie z mąką, która jej ucieka. Logion 97. Nie znajdziecie to w kanonicznych źródłach. Jezus powiedział, Królestwo Ojca jest podobne do kobiety, która niosła dzban mąki. Kiedy szła daleką drogą, urwało się ucho dzbana. Mąka wysypała się za nią na drodze,
Ona o tym nie wiedziała i nie zauważyła straty. Kiedy przyszła do swojego domu, postawiła dzban i zauważyła, że jest pusty. A więc kobieta przechodzi życie w stanie niewiedzy o sobie, nie poznała siebie, a więc nie wie, że ona jest córką Boga żywego i że ma dziedzictwo niebiańskie. Logion Jezusa opisuje jej życie jako ta, która nosi dzban mąki i nie widzi, że mąka jej się wysypia. Idzie do domu swojego, jej podróż jest jej droga życiowa, a kiedy doszła do końca swojej drogi życiowej, zauważyła, że dzban jest pusty. No, tak niestety jest kondycja człowieka w świecie. I Jezus boleje nad kondycją człowieka, tak jak właśnie mówił w Logionie 28. Jezus powiedział: stanęłem w środku świata i objawiłem się im w ciele i zastałem wszystkich pijanych. Nie znalazłem nikogo wśród nich, kto był spragniony, a dusza moja bolała nad synami ludzkości, że są ślepi w sercu i nie widzą, że puści przyszli na świat i znowu puści chcą z niego zejść. Teraz jednak są pijani, kiedy otrząsną się od wina, wtedy uczynią pokutę. Być pijanym to znaczy być w stanie nieświadomym o sobie. I większość ludzi tak właśnie przechodzi przez życie, nigdy nie poznając samego siebie. I dopiero kiedy życie w końcu kończy się, kapują, o co chodzi. Ale już za późno, bo czas jest wyjść z życia. Notabene bardzo ciekawostka tutaj w tym powiedzeniu jest, nie ma wątpliwości o wcieleniu Jezusa, bo mówi, że objawił się im w ciele. A więc ci ludzie, którzy mówią, że gnostycy nie wierzyli w wcieleniu Jezusa, to nie jest prawda. Logion 84. Przechodzimy do trochę innego tematu. Jezus powiedział: kiedy patrzycie na wasze podobieństwo, to cieszycie się. Kiedy zaś zobaczycie wasze obrazy, które powstały przed wami, które nie umierają ani nie stają się widzialne, jak wiele musicie znieść. Tu Jezus mówi o naszych aniołach, które zostawiliśmy, kiedy zeszliśmy na świat. To pojęcie znajdujecie w Platonach, w jego dialogu uczty, ale to jest pojęcie, co jest w szkołach misteryjnych, że każdy z nas ma sobowtóra duchowego, którego zostawiliśmy w wyższych światach, kiedy wcieliliśmy się i który czeka na nasz powrót. I abyśmy się połączyli z nim i stali się cali. No i czasami widzimy go, ale tylko błyskawicznie, przynajmniej póki nosimy ciała, to jest trudno, bo ten anioł jest jako słońce, w które nie możemy patrzeć oczami śmiertelnymi. Blask go nas oślepi. Logion 83 podobny. Obrazy są widoczne dla człowieka, lecz światło w nich jest ukryte w obrazie światłości Ojca. On objawi się, lecz jego obraz jest ukryty w blasku jego światła. Jeden obraz naszego anioła, opisany tu, jest suknia chwały w hymnie o perle. To jest piękna, nieozdobiona suknia klejnotami, tak opisują.
i która zostaje w domie Ojca, póki jesteśmy tutaj i czeka na nasz powrót. I to jest nasze dziedzictwo, które odnajdziemy i włożymy na siebie. Jednak niekoniecznie musimy to dokonać po śmierci. To może stać się za życia. W Ewangelii Filipa na przykład jest coś bardzo intrygujące o połączeniu z naszymi aniołami związane z Eucharystią. Logion 30. Powiedział w dniu owym w Eucharystii: Ty, który zjednoczyłeś doskonałe światło z Duchem, zjednocz także aniołów z nami obrazami. A więc Jezus mówi tu o zjednoczeniu z aniołem, póki jesteśmy na życiu. Wkładanie na siebie suknię chwały. Są opowiadania bardzo dramatyczne o mistrzach, którzy spotkali swojego anioła i połączyli się z nim. Jest w Pistis Sophia opowiadanie, Maria Matka opowiada, jak duch, anioł Jezusa, bliźniak, tylko stworzony z światła, przyszedł do domu i pewnego dnia, kiedy Jezus pracował w winnicy i pytał, gdzie jest mój brat? I ona była tak przestraszona, że przywiązała tego faceta do łóżka i poszła szukać Jezusa. I on powiedział, dlaczego od razu nie zawiadomiłeś mi o nim? No i przyszedł i spotkali się i stali się jednym. No i też mamy spotkanie Zoroastra ze swoim aniołem. I też Mani, prorok Mani, też miał takie spotkanie, a więc takie spotkania w taki dramatyczny sposób niektórym się zdarzają. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian o tym pisze, wydaje mi się, o połączeniu z aniołem i przeczytam. To jest rozdział 3, 18. A my wszyscy, obijając odsłoniętą twarzą, jak lustrem chwały Pana, poddajemy się przekształceniu na tożsamość z Nim, wizerunek od chwały ku chwale, jako Ducha Pańskiego. A więc chwała to jest wyraz, co oznacza światłość. Że tutaj widzimy w lustrze chwałę Pana, anioła i poddajemy się, aby stać się jednym z Nim. No, jeśli prowadzimy się umysłem, naszym światłem, to nie zabłądzimy. I to światło nie zajmie się, jak mówiłem, Twoim kontem bankowym, ale to da Ci kierunek. I to nie jest wszystko teoretyczne. Jestem przekonany, że tu są rzeczy, które każdy z nas może sam doświadczyć, o ile się zatrudzi o to. Samo poznanie jednak nie jest luksusem. Jest to poważna praca, bo jeśli nie dokonamy, to nasza dusza może nas zniszczyć. Nie tylko nas, ale cały świat. I Jezus o tym ostrzega właśnie w Logionie 70, że to nie jest zabawa, samo poznanie. Przeczytam Logion 70. Jezus powiedział, jeśli poczniecie w waszych sercach to, co jest w was, to to, co macie, was zbawi. A więc znowu, to, co macie, ten duch. Jeśli nie macie tego w waszych sercach, to, czego nie macie, właśnie was zniszczyć. No, to jest nasze dziedzictwo niebieskie, to, co macie, o którym mówiliśmy. Jung by to nazwał duch głębi,
albo jaźń. No, że i jaźń może nas zniszczyć w różne sposoby. Przez depresję, nerwice, a w najgorszych wypadkach samobójstwo, uzależnienie i inne destrukcyjne sposoby. Jeśli właśnie nie posłuchamy to, co Duch od nas żąda. I na zakończenie powiedziałbym tylko to, że Ewangelia Tomasza wzywa nas do samopoznania, żebyśmy spojrzeli na siebie w szczególny sposób i zaczęli poznawać siebie, i że wtedy to poznamy, że w nas jest coś nawet większego, że nie jesteśmy jacyś osamotnieni stworzenia, stworzone jakimś przypadkiem ewolucji, ale że jesteśmy synami i córkami Boga żywego i należymy do Królestwa. Tyle chciałem właśnie Wam dzisiaj powiedzieć i może przejdźmy teraz do dyskusji. Witaj, Benjamin. Dobry. Dzień dobry, panie Pawle. Panie Pawle, to ja tylko. Dzień dobry wszystkim. To ja chciałem tak jak pierwsze to, co już mówiłem, to przy poznaj samego siebie, to ten moment, kiedy Neo wchodzi do wyroczni, bo zawsze coś nowego znajduje. Ja już kiedyś to mówiłem. I u wyroczni nad drzwiami pisze: poznaj samego siebie. I to wiadomo, że Didymos bliźniak. Pan mówił o jedyny, który dotknął Jezusa po śmierci. Pieśń o perle, najcudowniejsze chyba, co może być. I tam wystarczy, że tylko pomyśli, że o miłości, i smok będzie usypiał, prawda? I teraz to jeszcze, co tak w trakcie mi przyszło, to zabieranie nam czasu, że rodzimy się, Polak, katolik, cokolwiek, biedny, bogaty i tak dalej, jeden z drugim walczący. Warto tutaj jeszcze, wydaje mi się, że dodać to, najpierw zmartwychwstał, a później umarł, nie najpierw umarł, a później zmartwychwstał, czyli najpierw musimy się zmartwychwstać z tego, Polak, katolik i tak dalej. I jeszcze zostaw grzebanie umarłych umarłem, czyli idź za tak jak gdyby światłem. No i chyba tyle i dziękuję za to, bo to jedna ze wspanialszych. To od Pana wiem, że Ewangelie synoptyczne pochodzą od Tomasza, że pamiętam, że to była taka historia, że długo szukano, była Ewangelia Janowa i 3 pozostałe Ewangelie i wiedziano, że one powstały na podstawie jakiegoś tekstu i bardzo długo szukano tego tekstu, dopóki nie znaleziono Ewangelii Tomasza, że to był uznany jest za pierwowzór pozostałych 3 Ewangelii. I wspaniały wykład i wspaniale, że Pan się tym zajmuje, bo to jest po prostu, i jeszcze to, co Pan powiedział, że każdy z nas ma takie światło i kiedyś Pan powiedział, musimy świecić, bo inaczej będzie ciemno. Tak. Dziękuję. Proszę bardzo. Benjaminie, jeszcze jedną muszę dodać. Jak powstały Ewangelie, to jest bardziej skomplikowane niż to, co powiedziałeś. Ja bym polecił niektóre wykłady i podcasty Marcina Majewskiego. On zajmuje się tymi rzeczami i ma bardzo dobry wgląd właśnie w strukturę Ewangelii i jak powstały. Jest pojęcie, tak, słusznie, że był jakiś spis powiedzeń Jezusa,
który był używany przez ewangelistów Mateusza i Marka specjalnie. Co to był ten spis i czy to był właśnie ten sam, co Ewangelia Tomasza, to nikt nie jest pewien. A więc jest sporo niepewności co do powstania synoptycznych Ewangelii i jeszcze wiele nierozwiązanych pytań. I jeszcze to, panie Pawle, bo to tak pamiętam, że przyszło mi do głowy, że często takie wrażenie łapę, że często będąc uczestnicząc w wykładach, dostrzegam coś takiego, że próbuję czasami na siłę powiedzieć więcej, powiedzieć co wiem, zrobić wciąż jak gdyby wrażenie takie trochę pochodzące z ego, ale to, co dzisiaj pan powiedział, że patrząc na innych, możemy dostrzegać siebie. I wszyscy pewnie mamy to w sobie, że czasami mówimy po prostu coś, co czuję. Mhm. No i ja już nie będę może przeszkadzał. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Witaj, Iwona. Jeszcze raz dobry wieczór. Dziękuję Beniaminie za Twoją wypowiedź. Pawle, bardzo dziękuję, że poruszyłeś ten temat samopoznania dzisiaj, bo na pozór się wydaje, że to jest banał, tak? To określenie samopoznanie, poznanie samego siebie, ale Ewangelia Tomasza pokazuje z innej strony to samopoznanie. Zupełnie pokazuje coś, czego no, przepraszam, że ja się tak trochę jąkam, ale nie wiem, jak nie nawiązywać do własnych osobistych przeżyć, a z kolei bez osobistego doświadczenia trudno mi się wypowiedzieć. Chyba trudno, będę musiała troszkę się obnażyć. Chodzi o to, że będąc już w drugiej połowie życia, mówię o sobie, dopiero dotarło do mnie, czym jest samopoznanie po wielokrotnym spotkaniu z Ewangelią Tomasza, wielokrotnym. Czyli zupełnie zmienił mi się punkt widzenia. Nie ma to nic wspólnego z poznaniem psychologicznym. Kompletnie nie ma nic wspólnego. Także przepraszam Was, ale ja nie widzę tutaj, jeżeli chodzi o Ewangelię Tomasza, takiej wskazówki, żeby szukać obrazu samego siebie w relacjach z innymi. To jakby ja to nie widzę tego, ponieważ widzę zupełnie inną drogę. Mnie się wydaje, że tutaj chodzi o wskazanie na to, że mamy szukać samego siebie poza czasem i przestrzenią, poznawać siebie poza czasem i przestrzenią, czyli ja tu nawiązuję do tego określenia najczęściej używanego, stosowanego w Ewangelii Tomasza, Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie. Wydaje mi się, że tu bardzo często są te określenia stosowane i one wskazują właśnie nie na konkretne miejsce jakieś, nie na konkretny temat, ale tylko i wyłącznie na naturę, autentyczną naturę mnie samego. I te wskazania, tak często tam pada pytanie o to, czym jest Królestwo Boże, gdzie ono jest, Królestwo Niebieskie, tak? To jest tak naprawdę pytanie właśnie, kim jestem, skąd jestem, gdzie jestem i dokąd zmierzam. To, gdzie w starożytności zastanawiali się właśnie antyczni Grecy, tak? W świątyni Apolona na frontonie było napisane poznaj samego siebie, a na odwrocie poznasz wtedy wszechświat i bogów. Czyli to właśnie już była ta wskazówka, która kieruje na rozwój duchowy, że cała ta wiedza intelektualna nie ma znaczenia. Liczy się rozwój duchowy. I właśnie do tego zmierzam, że pytanie o samopoznanie nie jest banałem, kiedy jest to pytanie o życie duchowe i życie duchowe nie jest wtedy też banałem. I tutaj tak jak się jąkałam, bo to mówię w oparciu o takie doświadczenie z tego roku, kiedy brałam udział w zajęciach z filozofii, na które uczęszczają emeryci, ja również z nimi,
I omawialiśmy właśnie Sokratesa i to właśnie jak on rozumiał co on rozumiał przez samopoznanie i tak dalej, i tak dalej. I pani profesor zapytała, no a co państwo sądzicie, czy w ogóle jest sens poznawać samego siebie? I bardzo smutno mi się wtedy zrobiło i zrozumiałam, jak ważne to jest pytanie, bo większość osób, zdecydowana większość, nie, no prawie wszyscy stwierdzili, nie ma sensu poznawać samego siebie, po co sobie głowę tym zawracać, wystarczy, że poznajemy cały świat wokół, jest tak ogromna wiedza, że to, jaki ja jestem, i tak nigdy do końca się nie dowiem, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy próbowałam zwrócić uwagę na to, kiedy odważyłam się powiedzieć, że wydaje mi się, że jest to pytanie o życie duchowe, że samo poznanie jest w ogóle podstawą życia duchowego, więc jeżeli ja nie mam potrzeby poznawać siebie, to znaczy, że ja w ogóle nie mam potrzeby być w duchu, tak? W swoim życiu duchowym, brać udziału i je tworzyć. No i wtedy po prostu roześmiano się, że w ogóle o czym tu ja mówię, jakie życie duchowe i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to jest fundamentalne pytanie o samopoznanie i bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o Ewangelię Tomasza, jak bardzo to pismo się przebija, jak bardzo się przebija właśnie z tą nauką, czym jest prawdziwe samopoznanie, że to nie jest psychologia, że to nie jest psychologia, to jest tajemnica, wielka tajemnica i ta tajemnica jest możliwa do zgłębienia nie na drodze tej racjonalnego myślenia, intelektu i tak dalej, tylko to już może jest nadinterpretacja. Ja to odbieram, że tam jest sugestia, że na drodze objawienia, wizji i jeżeli ja doświadczam takiej drogi właśnie przez wizję i objawienie, to mam szansę siebie poznać, tylko i wyłącznie wtedy. Więc też jakby podważam całą tą piramidę świadomości gnostycką od Chylika przez psychika do pneumatyka, to też troszkę budzi we mnie taki wielki znak zapytania, no nie troszkę, no budzi we mnie wielki znak zapytania, że czy rzeczywiście to jest tak, od Chylika przez psychika do pneumatyka. Może tu właśnie tylko i wyłącznie, jeżeli ja jestem w życiu duchowym, jeżeli jest obecne we mnie życie duchowe, pojawia się objawienie, pojawia się wizja i pojawia się to coś, że nie rozumiem, ale w jakiś irracjonalny sposób rozumiem wizję, rozumiem objawienie i wtedy poznaję samą siebie, a poznając samą siebie, poznaję w sobie cząstkę Boga, tę iskrę właśnie Bożą, to światło, o którym tak pięknie mówiłeś. I im bardziej poznaję siebie, tym bardziej staję się człowiekiem światła, świetlistym człowiekiem. Tym więcej jest we mnie światła. I jakoś ja tak widzę Ewangelię Tomasza jako taki drogowskaz, kierunkowskaz, żeby ku światłu iść, czyli ku poznaniu samego siebie. No dziękuję, takie moje refleksje na gorąco. Dziękuję. Dziękuję, Iwona. Ja bym uważał i nie wyrzucał psychologię tak szybko. Psychologia to jest to, co my mamy w nas i zaczynamy od tego, co jesteśmy świadomi i potem wiele rzeczy nieświadomych, które nam przychodzą i ujawniają się czasami w snach, marzennych snach, wizjach. I jak wiemy, nie wszystkie są przyjemne, ale to jest wszystko to. I to jest wszystko to, co jest w nas. To wszystko my. I za tydzień będziemy o tym mówili, bo będziemy mówili o łączeniu przeciwieństwa w nas. Bo jeśli nie poznamy samego siebie, naszą psychologię, to nie poznamy te przeciwieństwa, które nosimy. I to tylko wtedy, kiedy poznamy, że mamy te bieguny, te przeciwieństwa, to możemy je połączyć potem. A więc to nie jest, nie uciekajmy od materii tak szybko i do sfery duchowej. Musimy też połączyć to, co jest w nas.
Jeden obraz, co ja coraz więcej zaczynam widzieć jako przydatny, jest obraz tak zwany Cruz Ansata. To jest krzyż egipski tak zwany też, gdzie mamy belkę poziomową, właśnie taki tał, T i nad nim właśnie kółko. I to, co jest poniżej tej poziomowej belki, to jest nasz świat, który my poznajemy tutaj i podzielony przez pionowe T na lewo i na prawo, te przeciwieństwa właśnie. A powyżej pionowej belki dopiero właśnie jest sfera duchowa. A więc samo poznanie musi być w dwóch kierunkach. Poznanie to, co jest w świecie duchowym na górze, ale nie możemy uciekać od tego, co my mamy tutaj i że to jest przez połączenie te przeciwieństwa, to dokonujemy nasze zadanie życiowe. I psychologia może nam do tego pomóc, jak Jung oczywiście nam pokazuje i pokazał w Czerwonej Księdze. Co uważasz, Iwona? Oczywiście, dziękuję Ci, Pawle, za właśnie tę wypowiedź i biorę to wszystko sobie do serca i przemyślę, ale jakieś gdzieś mam w głębi takie poczucie, że jednak Ewangelia Tomasza pokazuje drogę ku pneumie, tak? Pokazuje drogę ku takiemu życiu duchowemu, które jest poza psychologią. No, w ten sposób może to. No, poza psychologią, tak jak jest praktykowana dzisiaj na uniwersytetach, to zgadzałbym się. Ale psychologia to jest nauka o duszy, o psychice, nasze uczucia i nasze myśli. I Tak, to, tak. co my mamy tam, to jest nauka o tym, co my Relacje. mamy. Tak. Miałam na myśli relacje, że jednak, że tu jest pokazana ta ścieżka jakby poza relacjami, że ja mam możliwość poznania siebie poza relacją, jeśli pójdę ścieżką ducha. No, Dobrze, no. Bardzo dobre pytanie. Indy, witaj. Tam bardzo dużo takich głębokich tematów tu jest. Mi się wydaje, że i Iwona i Paul i mówią o tym samym, bo właśnie ta psyche i logos, można by powiedzieć, mądra dusza, rozumiejąca, bo Hildegarda z Bingen, która zresztą była agnostyczką, tak w ogóle, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą. Kto? Hildegarda z Bingen. A, Hildegarda z Bingen. Tak. Tak. Ona pisała... Mistyk, tak. Tak. I ona pisała o chorobach duszy, mówiła o chorobach duszy, gdzie z kolei starożytna filozofia chińska, bardzo starożytna, mówi o tym, że najstarszą chorobą ludzkości była ignorancja. Tak. I jeśli dusza popada w ignorancję, no można by powiedzieć, że jest to choroba duszy, czyli tak naprawdę psychiczna choroba, co doświadcza wielu, nawet szamanów, robiąc egzorcyzmy ludziom chorym psychicznie, gdzie to ich część subtelna, nie umysł, ten taki rozumowy, logiczny, tylko ta część spirytualna, wewnętrzna jest chora, jest zaburzona, nie rozpoznaje sama swojego istnienia. Więc można by powiedzieć, że ta właściwa psychologia to jest właśnie to wyprowadzenie tej części spirytualnej do tego poziomu logosu, tak? I to jest właśnie samopoznanie, bo przecież jeśli my się utożsamiamy z częścią duchową w sobie, no to jest właśnie to uzdrawianie tego samopoznania. To jest
Według mnie cały czas wszyscy mówią o tym samym. I teraz jeszcze chciałam dodać taką ciekawostkę. Pol, czy mógłbyś pokazać jeszcze raz tą okładkę? To jest, tego opisu tego zdjęcia to jest apostoł Toma, tak? Tomasz. To jest apostoł Tomasz. Tak. To jest, powiem, to jest, skąd to jest? To jest bizantyjski ikon. Cerkiew świętego Klemensa z Ochrydy, Macedonia. Mhm. No i właśnie jak wiemy, gnostycy to byli mistycy, tak? Te szkoły misteryjne, one są starsze niż gnostycyzm. Pochodzą jeszcze ze starożytnych czasów. I w szkołach mistycznych łączyło się ciało, umysł i ducha w jednej wspólnej praktyce. I ten gest, który ma Tomasz na tej grafice, ten układ dłoni, który się powtarza w różnych ikonach i w różnych, nawet właśnie w starych chrześcijańskich obrazach, to jest tak zwana prana mudra, czyli mudra prany. Jak ona działa? Jednym z jej działań jest odnowienie, odmłodzenie ciała, pobudzenie przepływu energii w ciele, uspokojenie umysłu, rewitalizacja, czyli odnowienie, ale oprócz tego ona również stosowana z odpowiednim oddechem aktywuje tak zwane ciało ogniowe albo ciało słoneczne w nas i aktywuje serce. A nawet w tym tekście właśnie tam było powiedziane wyraźnie, że to poznanie właściwe to jest poznanie tego, co nosimy w sercu. To Tak. jest to właściwe światło. I teraz nawet mudry, czyli gesty dłoni, które służą tej praktyce, medytacja, skupienia, do tego właściwe oddychanie, właściwy sposób życia, właściwa świadomość, uzdrawianie duszy, czyli psychologia, czyli powodowanie, że ta dusza jest mądrzejsza. To jest wszystko jedno i to samo. To jest cały czas nauka mistyków, którzy posługiwali się pracą ciała, umysłu i ducha. To tak chciałam tylko dodać. Bardzo ciekawe, dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Witaj, Arkadiuszu. Tak, tutaj muszę przyznać, że troszeczkę mnie zaskoczyłeś, mówiąc o tym krzyżu egipskim, bo ja nawet w swojej książce ostatnio pisałem właśnie o krzyżu, który przypominał krzyż celtycki, gdzie właśnie ta oś pionowa to była ta oś bardziej duchowa, czyli łącząca nas z naszym sobowtórem, czyli w pewnym duchowym, czyli w pewnym momencie, w sensie po prostu nas w stanie aktualnym z możliwością, którą mamy stania się w pełni zrealizowaną istotą duchową, a z drugiej strony tam przedstawiamy właśnie ten krzyż poziomy jako krzyż ten przeciwieństw. I że te perspektywy się z sobą łączą zazwyczaj w rozwoju duchowym i proces dochodzenia do pełnej świadomości to jest też zdawanie sobie sprawy z tego własnego cienia. No i to jest zawarte w tej Ewangelii wyraźnie, prawda? Ten aspekt psychologiczny, taki trochę jungowski, projekcyjny, ponieważ chociażby ten cytat, który podałeś o widzeniu drzazgi wokół bliźniego właśnie o tym mówi. Ale z drugiej strony to, co tutaj dwie panie mówiły, to ja też się z tym zgadzam, bo dla mnie jednak faktycznie ta perspektywa gnostycznego wglądu i tego uświadomienia sobie własnego dziedzictwa, czyli gdzieś tam można to odnosić powiedzmy do tej perły w błocie właśnie, jest, wydaje mi się, że tak jakoś dla mnie też trochę istotniejszym aspektem. Chociaż widzę oba te aspekty, które tutaj wzajemnie się nakładają, co jest zresztą bardzo ciekawe, bo to jest bardzo głęboka też refleksja ta właśnie, powiedziałbym, psychologiczna. Natomiast dzisiaj nie mówiłeś wprawdzie może o tych fragmentach. Pewnie nie bardzo chcę wychodzić przed orkiestrę w tej chwili, bo pewnie masz taki zamiar, żeby później o tym mówić, bo to obliczyłeś chyba tylko nie na jeden wykład, prawda? Tutaj. Tak. W przyszłym tygodniu będziemy mówili o przeciwieństwa i łączeniu i stanie się całością jednym.
I to jest trochę inny temat. Mi chodzi tutaj jeszcze o taki aspekt, który właśnie nazwałbym tym takim trochę mistycznym bardziej wglądem, który odwołuje się zresztą też do tradycji platońskiej, dlatego że w zasadzie chodzi mi o to, że to, jak postrzegamy rzeczywistość, można nazwać pewnym upośledzeniem poznawczym czy percepcyjnym. To znaczy nie jesteśmy w stanie widzieć tej rzeczywistości tak naprawdę, jaką ona jest, bo to nie chodzi tylko o samo poznanie, też poznanie świata. W Ewangelii Tomasza wyraźnie to jest powiedziane, że Królestwo Niebieskie nie jest gdzieś daleko, w jakimś dalekim eonie, tylko po prostu ono się rozciąga jak gdyby w naszym świecie, prawda? Tylko my go nie jesteśmy w stanie postrzec, ale rosół kamień tam nie zobaczysz, tak? Czyli po prostu tu jest niby jakby taka trochę, powiedziałbym wręcz panteistyczna wizja, ale ja nie nazwę tego do końca panteizmem. Dla mnie to bardziej właśnie przypomina mi na przykład jaskinię platońską, skoro już wywołaliśmy się wcześniej, gdzie po prostu nie widzimy rzeczywistość taką do końca, jaką jest, tylko widzimy jej pozór. Czyli jest coś takiego w naszym widzeniu, coś takiego w naszej percepcji, jest jakiś rodzaj ułomności, może tej drzazgi, choć nie wokół bliźniego, tylko w naszym oku, która powoduje, że po prostu nie jesteśmy tego Królestwa Bożego w stanie dostrzec, nie jesteśmy w stanie też dostrzec sobie tej boskości, tego swojego dziedzictwa. Tak. Zupełnie się zgadzam. Bardzo trafnie powiedziałeś właśnie. I myślę, że obraz jaskini Platona jest bardzo dobry tutaj. Dlaczego jesteśmy właściwie w kopii innego świata tutaj. Tak, tak, to jest właśnie niesamowite. To jest dla mnie w zasadzie, powiedziałbym, już ta paralela pójdzie daleko, ale właśnie coś takiego, że. Bo tak, nie jest to tak w 100% całkowicie gnostyczna książka, moim zdaniem. To jeszcze pewnie będzie okazja na ten temat porozmawiać. Ale nie ma tutaj przede wszystkim takiej typowej perspektywy gnostycznej, twardego dualizmu na przykład. Tak. Nie ma tutaj też upadku i katastrofy. Nie ma też tutaj w zasadzie uwięzienia iskry w świecie materialnym, czyli nie ma tych takich aspektów gnostycznych. Nie ma też jakiegoś emanacjonizmu neoplatońskiego, który by wyjaśniał, skąd się tutaj wzięła ta na jednym poziomie jak gdyby świadomość boska i ludzka, a jednak boska jest nieprzenikniona dla nas z jakiegoś powodu. I w zasadzie jest to bardzo ciekawe, do czego to przypisać. Do neoplatonizmu się nie da, do gnostycyzmu do końca się nie da. Tak. Natomiast jest ta paralela z Platonem właśnie, z tą jaskinią. I można powiedzieć, przynajmniej ja tutaj bym taką śmiałą hipotezę widział, że to jest taka wczesna teoria symulacji. Naprawdę. No, to co mówisz, oczywiście to jest zupełnie to jest zupełnie tak. I uczeni nie wiedzą, co robić z Ewangelią Tomasza na razie. Ci, którzy chcą nas przekonać, że to nie jest gnostyckie, mają bardzo dobry argument i inni, którzy mówią, że to jest, to mają dobry argument. Ja bym to nazywał gnostyckie na podstawie tego, że główne zadanie tu jest samopoznanie i poznanie samego siebie i przez poznanie człowiek jest zbawiony. I to jest, to przewija się przez wszystkie pisma gnostyckie, że to nie dzieje się zbawienie przez śmierć Jezusa na krzyżu i zadośćuczynienie za grzechy ludzkości, ale raczej, że to jest, że człowiek siebie zbawia przez samopoznanie i poznaje poznaje to, co jest przed sobą i potem to, co jest ukryte, jest mu objawione. I dlatego nazwałbym Ewangelię Tomasza gnostycką, chociaż, jak zupełnie trafnie powiedziałeś, brakuje cała tam mitologia,
upadku, Sofii, wszystko. Ale myślę, że tutaj jest bardzo dobry argument, dlatego że to są tylko słowa Jezusa, że on miał właśnie przekaz, który w gruncie rzeczy jego był gnostycki, przynajmniej jego ezoteryczny uczenie było jak najbardziej gnostyckie. Ale to nie było przechowane niestety w kanonicznych Ewangeliach, albo tylko umiarkowanie było przechowane. Tak, tylko ja bym to nazwał gnozą faktycznie, Mhm. natomiast zastanawiałbym się, na ile jest to gnostycyzm. Tak, Brak tej całej architektury, tej obudowy. Ale gnoza to jest, bo gnoza to jest właśnie samo poznanie przede wszystkim tak, i założenie tego, że tego linku między jednostką a jakimś aspektem wyższym, czy to jest Bóg, czy to tak, jest absolut, czy jak to nazwać, tak? Ale jest możliwe poznanie przez wgląd w siebie i dojście do tego, więc to jest istota gnozy dla mnie. Więc z tym tak, się zgodził, oczywiście. tak, 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 dziękuję, zupełnie. Rafale, witaj. Dobry wieczór. Tak trochę przewrotnie chciałem powiedzieć o kilku rzeczach. Jedna jest taka, że e, Jung, zajmując się gnozą, czy w ogóle psychologiczną stroną religii, bardzo często zaznacza, że on jednak te dwie rzeczywistości mocno oddziela, czyli psychologię a teologię. I są jakby dwie różne dziedziny, które gdzieś oczywiście wzajemnie na siebie zachodzą, ponieważ ma doświadczenie religijne, jest ucieleśnione, więc zbudowane jest również z emocji i uczuć, ale na którymś momencie ten opis psychologiczny nie wystarcza. Jest jakby czymś słabszym względem do doświadczenia teologicznego i trzeba o tym mocno pamiętać. Trochę można to pokazać na przykładzie y, pierwszego kazania mistrza Eckharta, w którym opowiada o Ewangelii, w której Jezus wypędza ze świątyni kupczących i sprzedających gołębie. I to jest jeden do jednego właśnie ten obraz, w którym nasze emocje i uczucia, wszystkie te treści, które chcielibyśmy handlować z Bogiem, one nam zasłaniają właściwy obraz Boga. Dla kupczących gołębiami jest trochę bardziej łaskawy i mniej dosadny, bo to są ci, którzy jakiś rozwój duchowy osiągnęli, ale nadal nie jest to, bo tym, co jest istotne, jest osiągnąć tą ciszę, tą pustkę wewnętrzną. I teraz, kiedy popatrzymy przekrojowo na taki archetyp zbiorowej wiary, jak my chcemy współcześnie wierzyć, to widać wyraźnie, że jest jedna tendencja do takiego mocnego, silnego doświadczenia charyzmatycznego, gdzie te właśnie obrazy sztucznie, emocjonalnie bardzo często napędzane, stymulują nas, są takim rozwojem wewnętrznym. Często właśnie to w ten sposób chcemy widzieć, ale to nie mieściłoby się w tym obrazie właśnie, więc trzeba uważać. A z drugiej strony mamy też osoby, które bardzo garną do jakiejś tradycji, do jakiegoś jądra, też do jakiegoś silnego przywództwa, że przy okazji jakichś określonych czynów mamy pewność, że dotykamy misterium i tak dalej, i tak dalej. I to dużo mówi o naszym zbiorowym rozumieniu czegoś więcej niż tylko psychologia, tak? I warto temu się przyglądać, bo to ma duży wpływ na naszą osobistą duchowość. Mhm. Natomiast ta teologia i to, o czym Jung też podkreśla, opisując to kazanie mistrza Eckharta, zwraca uwagę na to,
że bardzo często jest tak, że emocje i uczucia krystalizują się w nas i podsyłają same emocje i uczucia, i my jesteśmy jakby tylko obserwatorami tych emocji i uczuć, ale kiedy my się do nich przywiązujemy, to tracimy coś większego, właśnie ten oddech Boga, który w nas jest. I to jakby zasadniczo powoduje, że to jakby połączenie z tym, co zasadnicze, jest takie trudne, nie? Archetypy, które również duszy, ona ma swoje prawa i jakby to poznanie polega na tym, żeby rozpoznać te głosy, które w nas mówią, po jednej i po drugiej stronie, tak? Uszanować ich prawa, ale jednak doszukiwać się tego głosu, który przynosi coś więcej, nie oszukuje nas. I to Mhm. jest takie właśnie moim zdaniem bardzo trudne i takie współczesne, bym też powiedział, bo tam podkreśla Jung, opisując również to kazanie i to, na co zwraca uwagę Eckhart, że zarówno Tomasz w swojej epoce, jak i Eckhart, to taka chęć dotknięcia tego, co psychologiczne w nas, jest doświadczeniem gnostyckim. To się rodzi, Eckhart to jest ten moment mniej więcej jak legenda Graalowa i tak dalej, duże ruchy społeczne i tak dalej. Więc w tym sensie to jest też jakiś sygnał dla nas, w jakim momencie historycznym i rozwoju duchowego, zbiorowego, jak indywidualnego znajdujemy się, ale to są tylko tropy, ślady. Nie? To nie jest całkowita odpowiedź. Mhm. Mhm. Y, Okej. I, bo to, co mówił Paul na samym początku, że nasza możliwość do samooszukiwania się właściwie nie zna granic, e, no to jest prawda, moim zdaniem. Tak, tak. No dziękuję Ci. Tak, tak, dziękuję. Czy miałeś jakieś pytanie? Ja nie wiem. No właściwie pytanie jest takie w tym sensie, można je zadać właściwie, w jaki sposób poznać ten głos, który przychodzi spoza nas, nie? Czy A, Ewangelia Tomasza tutaj coś podpowiada? tak, tak. Zupełnie zgadzam się, że to i o to chodzi właśnie. I mam nadzieję, to jest coś, co my możemy właśnie w momentach ciszy usłyszeć. Benjaminie, witaj. Jeszcze